Yes, I want to say thank you to the first speaker tonight. He was excellent. Chciałam podziękować pierwszemu mówcy dzisiejszego wieczoru, był wyśmienity. Oh, you're welcome. You're welcome. And thank you to our host who did an amazing job. Dziękujemy też prowadzącemu, który poradził sobie świetnie. Yes. Tonight we will talk about Daniel. Dzisiaj będziemy mówić o Danielu. Daniel is one of the most successful people in the Bible. Daniel jest postacią, który odniósł najwięcej sukcesu w Biblii. He was successful in the eyes of both humans and God. Dlatego, że odniósł sukces zarówno w oczach ludzi, jak i w oczach Bożych. Not everyone will be successful in the eyes of humans and God. Nie każdy jest w stanie osiągać sukces w oczach ludzkich i w oczach Bożych. One man in the Bible named Peter actually said this. Pewien człowiek o imieniu Piotr powiedział takie słowa: We must serve God rather than man. Musimy bardziej służyć Bogu niż człowiekowi. And when we listen to the story of Daniel, we actually see this. I gdy przyglądamy się historii Daniela, to widzimy. Daniel did not reach success with God and man by being a politician. Daniel nie osiągnął sukcesu u ludzi i u Boga poprzez bycie politykiem. He didn't try to please people just enough. Nie starał się zadowolić ludzi wystarczająco. And then try to please God just enough. I zadowolić Boga wystarczająco. So that he made both sides happy. Tak, żeby po prostu każda ze stron była zadowolona. No, he was fully committed to God. Był w pełni poświęcony Bogu. Some days this landed him in a lion's den. Pewnego dnia wylądował przez to lwiej jamie. And other days it took him to the palace. A podczas innych dni wylądował dzięki temu w Pałacu Królewskim. But we have a lot we can learn from Daniel. Ale możemy nauczyć się wielu rzeczy od Daniela. And tonight I want to pull out several points from his life. I dzisiaj chciałbym poruszyć kilka rzeczy z jego życia. Several things in his life that I believe gave him success. Kilka aspektów w jego życiu, które wierzę, że pomogły mu osiągnąć sukces. But there's a very hard part about tonight. Ale jest też pewne wyzwanie. There are lots of stories about Daniel. Dlatego, że jest wiele historii o Danielu. I highly recommend you read the book of Daniel. Bardzo polecam przeczytanie Księgi Daniela. There are 5 or so really interesting stories. Jest około 5 bardzo ciekawych historii. And then there are 5 or 6 incredible prophecies. Jest też około 5-6 niesamowitych proroctw. You should look at them all. Powinniście się przyjrzeć każdym z nich. But I cannot say them all. Nie mogę o nich wszystkich opowiedzieć. I will try to tell you all the stories though. Ale postaram się powiedzieć wam wszystkie historie. This is going to be very hard. To będzie bardzo trudne. So I will speak very fast. Więc będę mówił bardzo szybko. Can you do it, Marty? Okay. We will point out 4 principles from Daniel. Będziemy teraz mówić o 4 zasadach z Księgi Daniela. Story number 1. Historia numer 1. Daniel chapter 1. Pierwszy rozdział Daniela. Daniel is a noble prince in Israel. Był z rodu szlachetnego, królewskiego w Izraelu. He is handsome and wise. Był przystojny i mądry. And when his land is invaded by Babylon, i gdy jego ziemia zostaje zaatakowana przez najeźdźców z Babilonu, he is chosen as a prized prisoner. To zostaje wybrany jako wyjątkowy więzień. So Daniel and some of his friends get taken away from their homeland. On i niektórzy jego przyjaciele zostają zabrani z ich kraju. He is placed in a school there. On zostaje tam uczniem w ich szkole. And they try to brainwash him into thinking like they do. I starają się nim manipulować, żeby zaczął myśleć tak jak oni. Imagine how difficult this would have been for Daniel. Wyobraźcie sobie, jak trudne to musiało być dla Daniela. The temple of his God has been destroyed in Jerusalem. Świątynia jego Boga została zniszczona w Jerozolimie. Friends and family have been killed. Jego przyjaciele i rodzina zostali zabici. He is a prisoner in a new land. Jest jeńcem w innym kraju. They have tried to brainwash him. Próbowali nim manipulować. They have even given him a new name. Nawet nadali mu nowe imię. Though the name Daniel means God is my judge. Imię Daniel oznacza Bóg jest moim sędzią. But he gets a new name in Babylon.
ale uzyskał w Babilonie nowe imię, and that name is Belteshazzar. Baltazar. And the meaning of it is very offensive. I jego znaczenie jest bardzo może urazić kogoś, It means Beltis, protect the king. bo oznacza Beltis, niech Beltis chroni króla. Beltis is a foreign god. Beltis to jest obcy Bóg. This is a false god that Daniel doesn't believe in. To był fałszywy Bóg, którego Daniel nie wierzył. But every time someone calls his name, he has to hear it. Ale za każdym razem, jak ktoś wołał jego imię, to musiał to słyszeć. Daniel cannot even sit down to eat in peace Nie mógł nawet zasiadać do posiłku z pokoju, because the food they put in front of him is offensive to him. dlatego że jedzenie, przed którym siadał, było dla niego urażające. Daniel has convictions about what is right and wrong, Miał przekonania o tym, co jest dobre i co jest złe. even about the food that he eats. Nawet odnośnie jedzenia, które spożywał. And he follows the Bible, which has guidance about food. On przestrzegał Biblii, która mówiła o tym, co powinien jeść. Did you know that the Bible actually talks about food? Czy wiedzieliście o tym, że Biblia mówi o jedzeniu? I definitely don't have time to explore this with you. Nie będę miał czasu, żeby teraz to poruszać, But if you look in Leviticus 11, there's a long list. ale jeżeli przyjrzycie się Księgi Kapłańskiej, rozdziałowi 11, to jest tam długa lista. There are some very interesting guidelines about what to eat and not to eat. Są tam bardzo ciekawe zasady dotyczące tego, co wolno jeść, a czego nie wolno jeść. And it's actually amazing because science today supports that list. Niesamowite jest to, że nauka we współczesnym czasie wspiera te zasady. The best scientists today might give you the same list as the Bible does. I właściwie to nawet najlepszy naukowiec mógłby wam podać tą samą listę, którą widzicie w Biblii. But let's go back to the story. Ale wróćmy do historii. Daniel has convictions about what he can eat. Daniel jest przekonany o tym, co powinien jeść. And here he was a captive being served food. I był jeńcem, któremu podawano jedzenie. And he has a choice he has to make. Miał wybór, którego musiał dokonać. And he chooses to be faithful to his convictions. Postanowił być wierny swoim przekonaniom. I want to read a passage in Daniel 1:8. Chciałbym teraz przeczytać werset, który znajduje się w Księdze Daniela, 1 rozdziale, w wersecie 8. I'll go there. It says, "But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself in this way." Ale Daniel postanowił w swoim sercu, że nie splami się potrawami króla ani winem, które pił król. Poprosił więc przełożonego eunuchów, żeby nie musiał się splamić. Do you see that Daniel made a decision? Daniel tam podjął pewną decyzję. He worked up the courage to ask a very difficult question. Zebrał sobie na tyle odwagi, żeby zadać pytanie. Please feed me something different, Czy możecie mi dać coś innego do jedzenia? because I have convictions that are important to me. Bo mam przekonania, które są dla mnie ważne. Daniel here is standing for God, isn't he? Daniel tutaj pokazuje, że jest po stronie Bożej, prawda? And now it's up to God to stand for him. I teraz należało do Boga, żeby to Bóg stawił się za nim. This was a very risky move of Daniel, To był bardzo ryzykowny ruch, but God honors his convictions. ale Bóg chciał uhonorować jego przekonanie. Daniel is allowed to eat the food that he would like Danielowi wolno było jeść jedzenie, które lubił, as a sort of test to see if it works. jako próba, żeby zobaczyć, czy to się sprawdzi. And after 10 days of eating the food that he wants to eat, I po 10 dniach jedzenia pokarmu, który chciał jeść, God makes him stronger and wiser than all the other students. Bóg sprawił, że był silniejszy i mądrzejszy niż ktokolwiek inny. God takes care of Daniel Bóg opiekował się Danielem, because Daniel stood for the convictions that he had. dlatego że Daniel był mocny w swoich przekonaniach. So I ask you, what are your convictions? A więc chciałbym wam zadać pytanie, czym są wasze przekonania? Do you have lines that you will not cross? Czy macie rzeczy, które są dla was nie do przeskoczenia? Some people in the world succeed because they have no convictions. Niektórzy osiągają sukces, dlatego że nie mają żadnych przekonań. They are willing to lie or cheat or bend.
Są chętni i skorzy do tego, żeby kłamać, żeby oszukiwać i żeby naciągać prawdę. But that's not the way of Daniel. Ale Daniel nie robił tego. This is not the way that allows God to bless you. I tym sposobem nie otrzymamy błogosławieństwa od Boga. Daniel achieved success through his convictions. Daniel osiągnął sukces poprzez swoje przekonania. And Daniel teaches us that when we are true to our convictions, I Daniel uczy nas, że jak działamy zgodnie ze swoimi przekonaniami, we are in the path of true success. to podążamy drogą prawdziwego sukcesu. Convictions. Przekonania. What are your convictions? Czym są wasze przekonania? Do you have things that you are willing to stand for? Czy macie rzeczy, które chcecie robić, żeby się za nimi stawić? Story number 2. Historia numer 2. A king has a dream, Pewien król miał marzenie and he knows that this dream is important. i wiedział, że to marzenie jest bardzo ważne. And so he calls all the wise men and magicians together. Więc wołał wszystkich mędrców i magów do siebie And he tells them, "Tell me what my dream means." i poprosił ich o to, żeby wyjaśnili mu jego sen. They say, "Of course, we'll be happy to." Powiedzieli, z pewnością tak zrobimy. And then the king says, "Also, please tell me my dream." I król im też powiedział, i też powiedzcie mi, co mi się śniło. Now they're not so sure. A teraz już nie byli tacy pewni. Isn't it the worst when you forget your dream? Czy to jest najgorsze na świecie, gdy zapominamy o swoim śnie? I have forgotten most of my dreams. Zapominam o większości swoich snów. And there are a few of them that I really wish I could remember. Jest kilka snów, których chciałbym bardzo pamiętać, Because I remember that they were very exciting. bo pamiętałem, że były naprawdę ekscytujące. Do you know what I'm talking about? Wiecie, o co mi chodzi? Nebuchadnezzar had the same problem, Nebukadnezar miał ten sam problem, but he had a lot of power. ale miał dużą władzę. And he said, "Everybody, you should just tell me my dream. I powiedział innym, że wy musicie mi po prostu opowiedzieć mój sen. If you don't, I will kill you." Jeżeli tego nie zrobicie, to was zabiję. All of you say that you have special powers, you should be able to do this. Mówicie, że macie szczególne moce, no to powinniście sobie dać radę. Of course, they could not do it. Oczywiście nie byli w stanie tego zrobić. And so Nebuchadnezzar says, "All of you must die." A więc Nebukadnezar powiedział, każdy z was musi umrzeć. But just before that decree is enforced, Ale zanim ten dekret został wdrożony, Daniel hears about it from another place. Daniel o nim usłyszał z innego miejsca. And he says, "Wait, I can help." I powiedział, poczekajcie, mogę pomóc. And this is the amazing thing about what Daniel just did. I oto, co jest niesamowitego w tym, co Daniel zrobił. He says that before hearing anything from God. Powiedział to jeszcze zanim usłyszał cokolwiek od Boga. What if God doesn't give him the dream? A co jeżeli Bóg mu miał nie objawić tego snu? He just trusts God, Po prostu ufał Bogu. and he's happy to save lives if he can. I byłby szczęśliwy, jakby mógł po prostu uratować ludzkie życia. And so the day comes when Daniel shows up in front of the king. A więc nadchodzi dzień, w którym Daniel pojawia się przed tronem królewskim. And we read about this in Daniel chapter 2. I czytamy tę historię w księdze Daniela w rozdziale 2. In verses 25 to 28, it says, "Arioch took Daniel to the king at once and said, I have found a man among the exiles from Judah who can tell the king what his dream means." The king asked Daniel, "Are you able to tell me what I saw in my dream?" Daniel replied, "No wise man, enchanter, magician, or diviner can explain to the king the mystery he has asked about, but there is a God in heaven who reveals mysteries, and he has shown what will happen in days to come." So that's verses 25 to 28. 25 do 28 wersetu drugiego rozdziału Księgi Daniela. Wtedy Arioch z pośpiechem prowadził Daniela do króla i tak mu powiedział: znalazłem męża spośród uprowadzonych z Judy, który oznajmi królowi znaczenie snu. Król odpowiedział Danielowi, któremu na imię było Belszazar: czy potrafisz oznajmić mi sen, który miałem, oraz jego znaczenie? Daniel odpowiedział królowi: tajemnicy, o którą król pytał, nie mogą oznajmić królowi mędrcy, astrologowie, magowie i wróżbici. Jest jednak Bóg w niebie, który objawia tajemnice, i on oznajmił królowi Nabuchodonozorowi, co nastąpi w ostatecznych dniach. Twój sen i widzenia w twojej głowie, które miałeś na swoim łożu, są takie. Now, another time you need to ask Pastor Taras about this dream. Musicie zadać pytanie Tarasowi na temat tego snu. It's an incredible dream that actually foretold the future. To jest niesamowity sen, który przepowiadał przyszłość. But today we're talking about Daniel himself.
Ale dzisiaj mówimy o samym Danielu. And did you see how Daniel responded to the king? I czy widzicie, jak Daniel odpowiedział królowi? The king asks him, "Are you able to tell my dream?" Król zadał mu pytanie, czy jesteś w stanie wyjaśnić mój sen? And Daniel says, "No." I Daniel powiedział, nie. Daniel says, "No one can tell you your dream." I Daniel powiedział, nikt nie jest w stanie powiedzieć ci, co ci się And śniło. I can just picture Nebuchadnezzar starting to get angry. I wyobrażam sobie, jak Nebukadnezar zaczyna się złościć. But just before Nebuchadnezzar gets up, Daniel says one other thing. Ale zanim Nebukadnezar powstał, to Daniel powiedział jeszcze jedną rzecz. He says, "No one can, but God can." Powiedział, nikt nie jest w stanie tego zrobić, oprócz Boga. Any success you have is a gift from God. Sukces, który osiągamy w jakimkolwiek wymiarze, to dar od Boga. When we make ourselves the center of attention, we take the glory from God. Gdy skupiamy na sobie uwagę, to odbieramy chwałę od Boga. There can only be one person in the spotlight. Może być tylko jedna osoba, na której się skupiamy. Is it you or is it God? Czy oddajecie sobie chwałę, czy Bogu? Daniel is clear that it needs to be God. Daniel wyraźnie powiedział, że musi to być Bóg. Daniel has great humility. Daniel był bardzo pokorny. Daniel is having great success, but he is not pointing to himself. Osiągał sukces, ale nie mówił, że pochodzi on od niego samego. He is humble, pointing to God. Był pokorny i wskazywał na to, że ten sukces pochodzi od Boga. So far, we have seen two principles of success from Daniel. Do tej pory zobaczyliśmy dwie zasady osiągania sukcesu z Księgi Daniela. The first is conviction, Pierwsza zasada to przekonanie, and the second is humility. druga zasada to pokora. Story number 3. Historia numer 3. Really, this is actually two stories in one. To tak naprawdę dwie historie w jednej. And I will just summarize these for you. I postaram się je po prostu podsumować. They take place in Daniel 4 and Daniel 5. Mają miejsce w rozdziale 4 i 5 Księgi Daniela. And these tasks that he has to do there are very difficult. Zadania, które musi on tam wykonać, są bardzo trudne. He has to face the most powerful men in the nation. Musi zmierzyć się z najpotężniejszymi ludźmi na całym tym narodzie. Men who are not the good guys. Ludźmi, którzy nie mieli dobrych intencji. And give them very hard messages. I musiał im przekazywać bardzo trudne prawdy. First, the same king has another dream. Ten sam król miał kolejny sen. And in this dream there is a beautiful tree. I w tym śnie widział piękne drzewo. And then the tree is chopped down. A to drzewo zostało rozcięte. And then there is a proclamation in the dream Zostało zwalone na ziemię i była pewna rzecz powiedziana w tym śnie, that whoever this tree represents must be like an animal. że ktokolwiek jest przedstawiony przez to drzewo, musi stać się jak zwierzę. And he will roam the fields insane for 7 years. I zwierzę to będzie przybywać wśród zwierząt rolnych przez 7 lat. The dream scares the king. Król jest przerażony przez ten sen, And so he calls for Daniel, his dream teller. więc wzywa Daniela, który miał mu przełożyć sen. And when Daniel hears the dream, he's scared too. I gdy Daniel dowiedział się o tym śnie, to też się przeraził. And he said, "Nebuchadnezzar, I wish this dream was for your enemies." I powiedział Nebukadnezarze, chciałbym ci powiedzieć, że ten sen jest skierowany do twoich wrogów, Because he goes on to tell Nebuchadnezzar what it means. bo zaczyna go za chwilę wyjaśniać. King, you have been selfish and prideful. Królu, byłeś samolubny i dumny. You have been living all for yourself, Wszystko robiłeś tylko dla siebie. and you're going to go insane. I ty stracisz swoje zmysły. You're going to be put out into the fields like a wild animal for 7 years. Będziesz żył jak zwierzę na pastwisku przez 7 lat. Ouch. Ojej. Good job. That would have taken a lot of courage to tell someone. To wymagałoby sporej ilości odwagi, żeby komuś takie coś powiedzieć. I would have been very scared to give that message. Bardzo obawiałbym się przekazania komuś takiego. Daniel had courage to do what he needed to do, Daniel miał odwagę, żeby zrobić to, co musiał, trusting God with the consequences. ufając Bogu z rezultatami. A similar story happens in the next chapter. Podobna historia ma miejsce w kolejnym rozdziale. This time there's a new king named Belshazzar.
W tej historii jest nowy król o imieniu Baltazar. Sure. Babylon is this city he is in is surrounded by enemy forces. Babilon, miasto, w którym się znajduje, jest otoczone przez armię, But the king is pretending like everything is good. ale król udawał, że wszystko ma się świetnie, So he hosts a feast. więc urządził ucztę. And suddenly during the feast something terrifying happens. Podczas tej uczty dzieje się coś strasznego. A hand appears and writes a message on the wall. Pojawiły się palce dłoni, które napisały napis na ścianie. Everyone is very afraid. Każdy był przerażony. And someone says, "You should call for Daniel. I ktoś powiedział, trzeba zawołać Daniela. Daniel can interpret that for you." Daniel będzie mógł przełożyć to, co jest napisane. And so Daniel is brought in and has to do the hard job. Więc Daniel przyszedł i musiał wykonać trudną pracę. And he has to tell the king what the message means. I musiał powiedzieć królowi, co znaczy to, co zostało napisane. King, this means that your rule is over. Królu oznacza to, że twoje dni rządzenia się zakończyły. You are about to be judged. Będziesz teraz osądzony. Your kingdom is going to be divided. Twoje królestwo zostanie podzielone. I would not have wanted to give that message. Ja nie chciałbym dostać takiej wiadomości. That king might have just decided to kill Daniel. Ten król mógł po prostu postanowić zabić Daniela. Miraculously, God takes care of Daniel even then. Ale jakimś cudem Bóg zaopiekował się Danielem jeszcze w tej sytuacji. There was no guarantee that Daniel would make it out of these situations alive. Nie było żadnej gwarancji, że Daniel wyjdzie z tych sytuacji żywy. Many good people have died. Wiele dobrych ludzi umarło. But Daniel had the courage to do the right thing, Ale on miał odwagę, żeby zrobić to, co słuszne, regardless of the consequences. niezależnie od konsekwencji. So the third thing we learn from Daniel is courage. Trzecia rzecz, której się uczymy od Daniela, to odwaga. Sometimes in success, you will need to be courageous. Nieraz, żeby osiągnąć sukces, musimy być odważni. You will need to do the right thing regardless of the consequences. I musimy zrobić to, co słuszne, niezależnie od konsekwencji. Success is not for the faint of heart, for the scared person. Sukces nie należy do tych, którzy się boją, do tych, którzy są ustraszeni. So, the three lessons so far: A więc 3 lekcje do tej pory: conviction, przekonanie, humility, pokorę and courage. i odwaga. And for the last story, one more: I teraz poruszę kolejne w ostatniej historii. the lesson of discipline. Nauka o zdyscyplinowaniu. Daniel in the lion's den. Daniel w lwiej jamie. You've heard this story. Usłyszeliście na pewno tę historię. It's one of the most famous stories of the Bible. To jedna z najbardziej znanych historii Biblii. Daniel is one of the rulers of the nation now. Daniel jest jednym z przywódców tego narodu He is experiencing great success. i doświadcza wielkiego sukcesu. But you can be sure of one thing: Ale możecie mieć odnośnie jednej rzeczy pewność: when you have success, others will not like it. gdy będziecie osiągali sukces, to innym nie będzie się to podobało. And so enemies look for a way to ruin Daniel. A więc wrogowie szukali sposobów na zniszczenie Daniela. And they notice that Daniel is a very disciplined person. I zauważyli, że on jest bardzo zdyscyplinowaną osobą. He faithfully worships his God. Był wierny w uwielbianiu swojego Boga. He opens his window and prays in a certain way multiple times a day. Otwierał swoje okno i modlił się kilka razy dziennie w ten sam sposób. And so they suggest a new law to the king. Więc zaproponowali nowe prawo królowi. People are only allowed to pray to you, king. Ludziom wolno modlić się tylko do ciebie, królu. Anyone who prays to anyone else will be lion food. Każdy, kto będzie modlił się do kogokolwiek innego, zostanie pokarmem dla lwów. And the king likes this idea. Królowi się to spodobało. He's forgot about his friend Daniel. Zapomniał o swoim przyjacielu Danielu. But the day after the decree, Daniel still prays. Ale dzień potem, jak wydano ten dekret, Daniel zaczął się modlić. They can stand outside his window and watch him. Kontynuował swoją modlitwę, więc ludzie, którzy byli przed jego oknem, go widzieli. But couldn't Daniel have just kept his window closed? Ale czy on nie mógł po prostu zamknąć swojego okna? Couldn't he have just prayed in his closet that day? Czy nie mógł po prostu modlić się tego dnia w szafie? God can hear you when you pray from anywhere.
Bóg was słyszy, kiedy się gdziekolwiek modlicie. But Daniel lived a life of discipline. Ale Daniel prowadził bardzo zdyscyplinowane życie. The habits that he did were very important to him. Zwyczaje, które praktykował, były dla niego niezwykle ważne. He knew that his success was due to God, Wiedział, że sukces, który osiągnął, był od Boga. and he connected to God in the same way every day. I każdego dnia chciał nawiązywać w ten sam sposób więź z Bogiem. And so he wasn't willing to give that up. Więc nie był skory do tego, żeby to oddać. He would not miss his appointment for prayer. Nie chciał przegapić tego spotkania na modlitwę. And so he is thrown into the lion's den. A więc został wrzucony do jamy lwów. God does protect Daniel. Bóg chronił Daniela. God shuts the lions' mouths, and I guess they just purr all night. Zamknął paszczę lwów i domyślam się, że one po prostu mruczały przez całą noc. But Daniel did not know that was going to happen. Ale Daniel nie wiedział, że tak się to zakończy. Daniel committed to doing the right thing regardless. Był przygotowany do tego, żeby zrobić to niezależnie od konsekwencji. Because Daniel was a man of discipline, Dlatego, że był człowiekiem zdyscyplinowanym. a man of habits that he consistently did. Był człowiekiem, który miał zwyczaje, które praktykował regularnie. It was the little things that made Daniel into the giant of a man that he was. To te małe szczegóły tworzyły Daniela, tego człowieka, który miał tyle niezwykłych, który był taki niezwykły. And talk to any successful person today, and they will tell you the same thing. Jeżeli porozmawiacie z kimkolwiek, kto osiągnął sukces, również to samo ci odpowiedzą. This is not just in spirituality, but in business and everything else. Nie chodzi tylko o duchowość, ale też o prowadzenie biznesu i czegokolwiek innego. Big things happen through small actions. Wielkie rzeczy mogą wydarzać się przez małe zwyczaje, przez małe zachowania. It is the habits that create the person. To zwyczaje kształcą człowieka. And Daniel was successful because he was a man of discipline. Daniel osiągał sukces, dlatego że był człowiekiem zdyscyplinowanym. So let's review those four. Więc przejdźmy podobnie przez te 4 zasady. Daniel is a man who has had success through his whole life. Daniel był człowiekiem, który osiągał sukces przez całe swoje życie. And here are the 4 lessons we can learn and apply for us. I oto 4 lekcje, które możemy zastosować w swoim życiu. 1. Success takes convictions. Po pierwsze, sukces wymaga przekonania. You need to have things that you believe in, Musimy mieć rzeczy, które wierzymy. things that you are willing to sacrifice for. Rzeczy, które jesteśmy godni poświęcić. What are your convictions? Jakie są wasze przekonania? What are you that committed to? I do czego jesteście skłonni się poświęcić? Number 2, success takes humility. Po drugie, sukces wymaga pokory. You can't consider yourself better than anyone else. Nie możecie uważać się za lepszych niż ktokolwiek inny. True success always points to God. Prawdziwy sukces zawsze wskazuje na Boga. We ask God for guidance and give Him the glory. Prosimy Boga o prowadzenie i oddajemy Mu chwałę. As you succeed, are you humble? Gdy osiągamy sukces, to czy jesteśmy pokorni? Do you kind of tell yourself, you are very good? Czy mówimy sobie, ach, my to jesteśmy dobrzy? Do you remind yourself how smart you are? Czy przypominamy sobie o tym, jacy jesteśmy mądrzy? Do you spend a long time eyeing yourself in the mirror and saying, you look good today? Czy patrzymy na siebie w lustrze i mówimy, wyglądasz dzisiaj dobrze? Success takes humility, Sukces wymaga pokory trusting in something beyond yourself. i ufania czemuś, co jest większe od ciebie. The third point is that success takes courage. Trzecia zasada jest taka, że sukces wymaga odwagi. You must be willing to do hard things. Musimy być skłonni do tego, żeby robić trudne rzeczy. You must be willing to take risks. Musimy być gotowi na podejmowanie się ryzyka. None of us knows the future. Nikt z nas nie zna przyszłości. It's like what I was talking about in my first speech this evening. Tak jak mówiłem wcześniej tego wieczoru, It is a risk for my family to take these years of our lives in Squamish. to było ryzykiem dla mojej rodziny, żeby spędzać te lata w mieście Squamish. But without that risk, there is no chance of success. Ale bez tego ryzyka nie byłoby żadnej szansy odniesienia sukcesu. And any success takes an amount of courage. Każdy sukces wymaga jakiejś ilości odwagi. And finally, success takes discipline. Sukces również wymaga zdyscyplinowania. You need to build your skills over time.
Musimy kształtować swoje umiejętności. You need to develop habits that encourage your growth. Musimy kształtować zwyczaje, które będą propagować nasze wzrastanie. If you're wanting to develop muscles, Jeżeli chcemy rozwinąć swoje muskuły, it's not enough just to go to the gym one time. to nie wystarczy pójść na siłownię tylko raz. I wish, because I have tried that. Chciałbym, bo już to wypróbowałem. I guess you have to go more than once. Wydaje mi się, że trzeba pójść tam więcej niż raz. You might even have to go 3 times, Może nawet trzeba będzie pójść 3 razy, or maybe even 30. a może nawet 30. It is through little actions that big things are gained. To przez takie małe działania osiąga się wielkie rzeczy. And I want you to think about this in your spiritual life as well. I chciałbym, żebyście to przemyśleli również w kontekście swojej duchowości. If you want to feel like you have a successful walk with God, Jeżeli chcecie mieć pewność, że z sukcesem idziecie drogą Bożą, what are the daily practices that are encouraging that? to jakie codzienne praktyki temu sprzyjają? Is there a way that you are fueling that every day? W jaki sposób to napędzacie każdego dnia? I would recommend a daily practice of prayer. Myślę, że powinniśmy każdego dnia się modlić. I would recommend a daily practice of listening for the voice of God. Polecałbym również słuchanie głosu, przysłuchiwanie się głosu Bożemu. I would recommend a daily reading of Scripture. Polecałbym również codzienne czytanie Biblii. A deep spirituality won't happen by magic. Głęboka duchowość, zbliżenie się do Boga nie stanie się nagle, natychmiast. Because any success takes discipline. Dlatego, że odniesienie każdego sukcesu wymaga zdyscyplinowania. So let me ask you this question. Więc pozwólcie, że wam zadam to pytanie. What is the goal that you seek? Czego chcecie osiągnąć? What is the purpose for your actions? Jaki jest cel waszych zachowań? What does success look like to you? Jak wygląda z waszej perspektywy sukces? For Daniel, success was simply being faithful to God. Dla Daniela osiągnięciem sukcesu było po prostu pozostanie wiernym Bogu. If success for him was gaining worldly power, he would never have opened his window to pray. Jeżeli sukcesem dla niego byłoby osiągnięcie władzy nad światem, to nigdy nie otworzyłby okna, żeby się modlić. If success for him was being liked by others, he never would have said that bad news. Jeżeli sukcesem dla niego byłoby bycie lubianym przez innych, to nigdy nie podzieliłbyś się tą złą wieścią. Every day, Daniel had a choice of what he defined as success. Każdego dnia mógł podjąć decyzję, która świadczyła o tym, jak on definiuje osiąganie sukcesu. And you have the same choice tonight. I również mamy tę decyzję do podjęcia, również dzisiaj. What does it mean for you to have success? Co to dla was znaczy osiąganie sukcesu? What will you be faithful to? Czemu będziecie wierni? Or if I could make it more personal, who will you be faithful to? Wobec kogo będziecie wierni? In preparation for this trip, I've been reading a history of Poland. Przygotowując się do tego wyjazdu, przeczytałem książkę pod tytułem Historia o Polsce. Unfortunately, I'm not reading fast enough. Ale niestety nie udało mi się czytać aż tak szybko, żeby ją właściwie dokończyć. I will be lucky to reach World War I by the time I fly home. Dobrze będzie, jak dotrę do I wojny światowej, zanim wrócę do domu. But most of it is a history of sort of the Middle Ages, the 15 to 1700s maybe. Właściwie to, o czym teraz czytam, dotyczy XV do XVII wieku, średniowiecza. And I noticed something about the powers of that time. I zauważyłem coś w władzach, które są tam wspomniane. There were no alliances that lasted forever. Nie było tam żadnych sojuszy, które przetrwały do dziś, które byłyby wieczne. It was changing all the time who was friends with who. Cały czas zmieniało się to, kto przyjaźnił się z kim. In one generation, the Russians and the Prussians were allied. W jednym pokoleniu Rosjanie i Prusowie byli sojusznikami. In the next, the Austrians and the Prussians were allied. W następnym Austriacy i Prusowie byli sojusznikami. In another, there was some other mix. I w kolejnym pokoleniu było jakieś inne połączenie. I get confused reading the book because it's always changing. Nie wiem, jak zrozumieć tę książkę, dlatego że cały czas się wszystko zmienia. It was a world that was always in transition. To świat, który jest cały czas zmienny. And Poland was right in the middle. I Polska znajdowała się po samym środku. What a lucky place to be. Niezwykle szczęśliwe miejsce. Pushed around by all these powers. Przepychane przez wszystkie te różne władze. Trying to find a place of safety and freedom.
próbując znaleźć po prostu miejsce ucieczki i wolności. Let me put our talk tonight to you in this way. Chciałabym podsumować to, co mówiłem dzisiejszego wieczoru. I don't want you to be like one of these kingdoms. Nie chcę, żebyście byli jak jedno z tych królestw. I want you to have more peace than that. Chcę, żebyście mieli więcej pokoju. I want you to choose one friend. Chciałbym, żebyście wybrali jednego przyjaciela. I want you to know who your allies are. Chciałabym, żebyście wiedzieli, kim są wasi sojusznicy. I want you to fix your eyes on one goal and stick with it. Chciałabym, żebyście skupili się na jednym celu. I want you to show it in your actions over the long term. Chciałabym, żebyście to pokazywali w swoich czynnościach na dłuższy czas. And I want this for you in every part of your life. I chciałbym, żeby tak u was to wyglądało na każdym etapie waszego życia. You will succeed when you stay faithful to one thing. Osiągniecie sukces, gdy będziecie wierni jednej rzeczy. That is the only way you will achieve any success. To jedyny sposób, w jaki będziemy mogli osiągnąć sukces. Now, interestingly, in the book of Daniel, W księdze Daniela, co ciekawe, the book continues after the stories finish. jest coś więcej po historiach, o których czytaliśmy. And he tells a history, he gives prophecies of a world that is struggling. Daniel przytacza proroctwa o świecie, który cierpi. He foretells one kingdom rising after another until the return of Christ. Przewiduje powstanie jednego królestwa za drugim, aż do nadejścia Chrystusa. And it seems to be a scary world to live in. I to jest przerażający świat. And some theologians notice that this is why the stories are here. Niektórzy teologowie wiedzą, dlaczego te historie się tu znajdują. Daniel writes these stories for a reason. Daniel napisał te historie z pewnego powodu. So that when we live in a changing world, Żebyśmy my, którzy żyjemy na zmieniającym się świecie, when we live in a world that is never secure, na świecie, który nigdy nie jest bezpieczny, we can have a single goal. żebyśmy mieli jeden cel. When the world changes, we don't have to change. Świat się zmienia, ale my nie musimy się zmieniać. We can have a purpose that we stick with. Możemy mieć cel, w którym jesteśmy wytrwali. We can be faithful even when the world falls apart around us. Możemy pozostać wierni, nawet jeżeli świat wokół nas się kruszy. The best way to stay solid in a world that is changing Najlepszy sposób na bycie ugruntowanym w świecie, który nieustannie się zmienia, is by being faithful to a God who never changes. to bycie wierny Bogu, który nigdy się nie zmienia. God can be our roots in difficult times. Bóg może być naszymi korzeniami w trudnych momentach. And no matter what, we can know that He is there. I niezależnie od czegokolwiek, co się dzieje, wiemy, że On tam jest. We can know that He will carry us through anything. Wiemy, że On nas będzie wspierał w każdych okolicznościach. And we can have success in Him. I możemy osiągać sukces przez Niego. So today I have two invitations for you. A więc mam do was dwa zaproszenia. We have seen 4 principles in Daniel's life. Zobaczyliśmy 4 zasady w życiu Daniela. The first was convictions, Pierwsza zasada przekonania, the second humility, druga pokora, the third courage, trzecia odwaga and the fourth discipline. i czwarta zdyscyplinowanie. My first invitation is very simple. Moje pierwsze zaproszenie jest niezwykle proste. Live out those principles. Żyjcie zgodnie z tymi zasadami. Let those things be said about you too. Niech te rzeczy również odzwierciedlają wasze życie. In every area of your life. W każdej sferze. I want you to have convictions. Chciałabym, żebyście mieli przekonania. I want you to be humble, Chciałabym, żebyście byli pokorni, have courage, mieli odwagę and to have discipline. i byli zdyscyplinowani. Will you live with those principles in your life? Czy będziecie wprowadzać te zasady w swoje życie? Second invitation. Drugie zaproszenie. I invite you to be faithful to God. Zachęcam was, żebyście byli wierni Bogu. Point all of those 4 things toward Him. Niech każda z tych rzeczy, z tych 4 rzeczy wskazuje na Boga. Have convictions about God. Bądźcie przekonani o Bogu. Have humility toward God. Bądźcie pokorni względem Boga. Have courage to live for God. Bądźcie na tyle odważni, żeby móc żyć dla Boga. And have discipline in your connection with God. I bądźcie zdyscyplinowani w swojej łączności z Bogiem. And He will be an unchanging anchor in a world of change. I On będzie niezmienną kotwicą w tym zmiennym świecie. When you fix your eyes upon Him, you will have success. Gdy patrzycie na Boga,
to będziecie widzieli sukces w swoim życiu. This is my prayer for myself as well as for you. To moja modlitwa za siebie, jak i za was. That we will be faithful to a God who is always faithful to us. Żebyśmy mieli wiarę do Boga, Faithful to God who is always faithful to us. który zawsze jest nam wierny. The 4 principles, 4 zasady. you can't forget them. Nie możecie o nich zapomnieć. Convictions, Przekonanie, humility, pokora, courage, odwaga discipline. i zdyscyplinowanie. You can do it Możecie to zrobić with God's help. z Bożą pomocą. Praise Him. Chwała mu.